Dzisiaj w teście kolejny fajny elektryk. Dzięki uprzejmości Piotra wybieramy się tym oto sprzętem do Zakopanego. A ja jak zawsze przypominam o subskrypcji. Będzie to wsparcie. Jeśli możesz, pozostaw jakiś komentarz, łapkę w górę. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie tego typu formy wsparcia. Jedzie fajna fura, jaka cisza. No i to jest to. Skąd ja znam ten dźwięk? I takie piękne autko Hyundai Ioniq, wersja 28 kWh. Jak to się fajnie prezentuje, jak ja lubię to auto. Powiem szczerze, że kiedyś kupując Leafa marzył mi się taki Ioniq, ale wtedy były bardzo drogie. A teraz można to już kupić za całkiem fajne pieniądze, a za jakie to zapytamy pewnie za chwilę właściciela. Obejdziemy go dookoła. Prezentuje się fajnie. Sprawdzimy zaraz, to jest chyba liftback taki klasyczny. No i coś, czego brakuje w Tesli trójce. Otwiera się razem z szybą i dzięki temu można przewieźć i meble z Ikei. Bagażnik dość fajny, powiedziałbym, że nawet głębszy tu niż w Niron, ale auto jest 10 cm dłuższe, 447, o ile dobrze pamiętamy. Tak się to tu prezentuje. I coś, co jest niewątpliwą przewagą nad Nissanem Leafem, czyli CCS. I to CCS, który to puszcza ponad 70 kW, także rewelacja. Akumulator chłodzony, a do tego CCS i szybkie ładowanie. No, czegóż chcieć więcej? No, można chcieć więcej ładowarek, ale to auto bardzo ekonomiczne, więc za często go nie trzeba będzie ładować. I zaczynamy tutaj 69%, 152 km projektowanego zasięgu. Tu jakieś ostatnie zużycie 13,8. Tak to się prezentuje tutaj. A tu jeszcze rzut oka na zegary. No i wsiadłem do auta i pierwsze co, że tak powiem, mnie tutaj uderzyło, to przepięknie grające audio. Takie rzeczy to ja lubię, a że silnik tego nie zagłusza, to naprawdę rewelacja. Malutko dojeżdżamy do Zakopianki. Zużycie jak na razie 11,3. I taka tutaj jeszcze informacja, auto jest 3-letnie i z tego co tu wiem, bo już kilku kolegów takie auto zakupiło, da się to kupić za 70 parę tysięcy złotych. To jest Ioniq 28 kWh, przypomnę. I kolejna taka tutaj, kolejne spostrzeżenie. No strasznie się tym komfortowo jeździ. Wszystko zaczęło się od fotowoltaiki, którą sobie założyłem na domu i troszkę ją przewymiarowałem. Jak się okazało, tego prądu będzie mi trochę zostawać i zacząłem wymyślać, co tutaj dokupić do domu, żeby ten prąd zżerało. No i po elektrycznej kosiarce i paru innych sprzętach, nie wiem, hulajnogach na przykład, to padło na auto elektryczne i zacząłem szukać, zacząłem się interesować najpierw Leafami. Akurat koleżanka pracuje w firmie, która zajmuje się ładowarkami, mieli kilka Leafów, więc mi takiego Leafa na 2 tygodnie wypożyczyła. Pojeździłem nim trochę, spodobało mi się jeżdżenie takim samochodem i w ogóle charakterystyka jazdy, przyspieszenie i w ogóle zupełnie inna jazda niż takim autem konwencjonalnym. No i potem troszkę grzebania po forach, troszkę tam łapania znajomych i między innymi dzięki Tobie właśnie i takiemu Bartkowi, który też bardzo mi pomagał, udało mi się dogrzebać do takiego auta, które w moim budżecie było jakby najlepsze. No i okazało się, że to właśnie jest Ioniq. Nie ma tych aut za wiele na rynku, ale udało się znaleźć też fajny egzemplarz, całkiem nawet niedaleko, bo z Częstochowy. Kupiliśmy, no i ja jestem mega zadowolony. Jest to auto i do miasta, i na trasę, może nie na jakieś bardzo dalekie trasy, ale teraz byłem nad morzem i spokojnie da się też to może zrobić i przejechać taką trasę z 3-4 ładowaniami. To jest mega wygodne, mega komfortowo się nim jeździ, zresztą sam widzisz, że jest bardzo komfortowe. Super się jedzie, potwierdzam, rewelacyjnie mi się tutaj jedzie. A jeszcze tak, no bo w sumie niektórzy zastanawiają się, czemu nie Leaf 40 kWh. Podejrzewam, że jakbyś się uparł, to byś też znalazł za podobne pieniądze jakiegoś Leafa 40. Nie? Tak, pamiętam tą historię właśnie, jak szukałem samochodu, miałem taki budżet około 80 000
i już Leafa można było wyhaczyć w tej kwocie, tego drugiego oczywiście, tą 40. Też mi się bardzo podobał ten samochód wizualnie, natomiast jak zobaczyłem Ionika, których jest dużo mniej i jakby mniej też można okazji trafić na Otomoto. Nie ma tych aut w okolicy, więc też nie widziałem go na żywo, ale jak zobaczyłem go na żywo, to rzeczywiście i wizualnie jest dużo lepszy. Leaf jest trochę taki bardziej pudełkowaty, ścięty z boku, mimo tej agresywnej stylistyki z przodu, takiej nowoczesnej, to myślę, że gdzieś tam wychodzi dużo gorzej niż ten Hyundai. A do tego niestety, to chyba już wszyscy wiedzą, którzy się interesują samochodami elektrycznymi, nie ma aktywnego chłodzenia baterii i przy szybkich trasach i szybkich ładowaniach po prostu te baterie grzeją się i całe ładowanie trwa bardzo długo, więc tutaj jest ten jego duży minus po prostu. Mimo tego, że masz większą baterię, to przez te ładowania oraz to, że pali na pewno trochę więcej niż ten Hyundai, wcale nie wypada lepiej, jeśli chodzi o zasięgi. No, potwierdzam, bo tu też kilku moich znajomych jeździ Ionikami, no i tak jak teraz patrzę, jedziemy sobie tutaj, dojeżdżamy, znaczy minęliśmy Pcim, zużycie 11,4, no powiem, że rewelacja, żadnym pojazdem poza tym malutkim iMiewem takich zużyć na tym odcinku nie widziałem. A przypomnę, że na przykład takie Audi e-tron w tym miejscu, z tego co pamiętam, miało około 25, a tutaj mamy 11, no to jest po prostu mega oszczędny samochód i wcale nie trzeba mieć 40 kWh, żeby przejechać ten sam dystans co Ionikiem, bo Ioniq ma tylko 28 i wystarczy 28 kWh i myślę, że możemy kiedyś się pokusić gdzieś o jakiś taki test, wziąć Leafa 40, wziąć Ionika, naładować oba do 100% i myślę, że przejadą podobne dystanse. To jest tak mega oszczędny samochód. Poza tym no, w Leafie nie jest dostępne 40 kWh. Tam różne pomiary różnie pokazywały. Natomiast pi razy drzwi to jest jakieś 35 kWh, a tutaj z tego co pamiętam to całe 28 jest dostępne. Więc to nie jest duża różnica, a zużycie jest mega mniejsze w tym samochodzie no i to robi robotę. Przez te parę miesięcy, odkąd mam samochód, troszkę zdążyłem go już poznać, jeśli chodzi o te zasięgi, no to taki realny zasięg na mieście, jadąc bez oszczędzania oczywiście, normalnie miejski ruch, to jest około 250 km, to można spokojnie zrobić, to jest około 10 takie spalanie. Myślę, że tam można by więcej wycisnąć, ale wiadomo, że klimatyzacja też zużywa trochę i jakieś tam inne sprzęty, elektronika cała, która jest w samochodzie. A jeśli chodzi o trasę, no to autostradą około 150 km to jest taki bezpieczny dystans, że trzeba szukać ładowarki, żeby się doładować. Natomiast przy 90-80 na godzinę, średnio oczywiście mówiąc, te 200 km można zrobić na trasie. O, tu myślę, że nawet przy 90, tak jakbyś tak się dobrze uparł, to zrobisz 230, bo takie testy mój znajomy tu z Krakowa robił. Jesteś w sumie trzecią osobą, dzięki której siedzę trzeci raz w Ioniku, bo już tyle tych Ioników gdzieś tutaj bezpośrednio w tej okolicy naszej się znajduje. Ale ciężko trafić na drugiego gdzieś tam na mieście. Ciężko. Udało tak, mi się jeden czy dwa zobaczyć, odkąd mam samochód, a tak to nie widziałem. Tych samochodów jest bardzo mało na rynku. W porównaniu z Leafami to jest ich naprawdę malutko i to jest taki nieznany i bardzo niedoceniony samochód. Myślę, że najbardziej niedoceniony elektryk. Sam jak się kiedyś, tak powiem, nic nie wiedziałem na ten temat, to mi się wydawało, że Ioniq to 28 kWh, a tu Leaf to na przykład ma już 30, a potem nawet 40 ten nowy Leaf. No to nie, no to Leaf to będzie lepsze auto. A prawda jest taka, że koniec końców wolałbym tego Ionika niż Leafa 30, wolałbym tego Ionika niż Leafa 40 i w pewnych sytuacjach nawet bym wolał niż Leafa 62. Leaf 62 fajny, bo fajny ten większy zasięg, ale te same problemy. Jadąc gdzieś na południe Europy, no ta wiecznie grzejąca się bateria. Nie mogę tego zrozumieć i przeboleć, że Nissan się nad tym tematem nie pochylił, ale to jest porażka. No. Da się przejechać z Krakowa do Gdańska Leafem, ale już gdzieś dalej, albo jak się jedzie szybciej, albo jak jest cieplej, no to Leafem się to robi wyzwanie, a Ionikiem bez problemu. No i to jest, tak powinno być w każdym elektryku. No, to jest kula w stopę, jeśli chodzi o Nissana, bo firma, która stworzyła pierwszego takiego komercyjnego elektryka już 10 lat temu ponad, trafiła zrobić chłodzenia baterii, to dla mnie jest jakieś kuriozum. To jest kosmos, zwłaszcza, że w tym modelu ENV200, tak bodajże się nazywa, to jest na Leafie 1 zrobiony pojazd, było powietrzne chłodzenie akumulatorów. Była tam taka funkcja. Co prawda on też potrafił się przegrzewać, ale już jakoś tą baterię chłodził. I czemu nie pójść
skoro już mieli przetarty szlak, no wystarczyłaby jakaś opcja w menu, jadę w trasę, włączaj te wentylatory i niech sobie tam chodzą cały czas. I myślę, że jak one by chodziły cały czas i w czasie jazdy, i w czasie ładowania i tak dalej, to by to auto przestało się grzać i degradować i zaczęłoby być zupełnie innym autem, bo Leafem też się fajnie w trasy jeździ, tu nie mogę nic do Leafa powiedzieć. Natomiast to przegrzewanie się baterii, no to jest masakra. No. To jest masakra, jak się trafi złe warunki. Tutaj też jest chłodzenie baterii powietrzem i też te wentylatory słychać tam z tyłu czasami, jeśli rzeczywiście po ładowaniu takim szybkim to słychać je bardziej. Natomiast jak jechałem teraz nad morze, zrobiłem te 700 km, to bateria nigdy nie podskoczyła powyżej 50 stopni, to było około 43, 47, a też były upały wtedy, więc tak naprawdę takie chłodzenie powietrzem spokojnie wystarcza, przynajmniej przy takich małych bateriach, żeby je schłodzić, więc dziwne, że to się nie wydarzyło w Nissanie. A jeszcze powiem ciekawostkę, właśnie przed zakupem samochodu też szukałem różnych filmów na YouTubie, był taki jeden film, właśnie porównanie Leafa 1 30 z Ioniqiem, chłopaki jechali razem i porównywali sobie spalania, no to totalna przepaść między tymi autami. Ioniq miał około 10, na tej samej trasie Leaf 30 miał około tam 14-15, więc widać, jak te baterie się po prostu zużywają podczas jazdy w jednym i w drugim aucie. No była tam straszna przepaść, chyba 40% więcej prądu potrzebował Leaf na przejechanie tych samych kilometrów. No i to jest przewaga Ioniqa, no, niewątpliwa przewaga, to bardzo niskie zużycie, no rewelacja. Jesteśmy na takim odcinku, gdzie pamiętam, e-tron dochodził do 30 kWh, Leaf do 20, a my mamy teraz 13,3. No mega szacun za ten produkt, jakim jest Ioniq od Hyundai'a, bo no masakra. No powiem szczerze, Ioniq ma wszystko, o czym marzyłem jeżdżąc Leafem, bo Leafem przejeździłem Polskę wzdłuż i wszerz. Ma wszystko. Ma CCS-a, ma chłodzony akumulator i ma szybsze ładowanie. Bo gdy podjeżdżamy na jakąś ładowarkę w miarę rozładowani, to Leaf będzie startował z około 40 kilku kilowatów, bo to jest napięcie pakietu razy amperaż, czyli 125 amperów, jak to na typowych ładowarkach jest. I zresztą 125 amperów to jest ograniczenie amperażu w Leafach, wszystkich oprócz 62. No i tam nic się nie zrobi, no jak mamy 300 tam coś voltów razy 125, no to wyjdzie 40 parę kilowatów, a tutaj podłączamy się, jak trafimy jakąś szybszą ładowarkę i startujemy z 70 kW jakoś tak, nie? I potem nawet ponad 70 kW, więc prawie 2 razy szybsze ładowanie. A co to daje? No to daje, że Leafem, żeby te, jak ja to nazywam, naturalne przystanki w podróży, które i tak zawsze robimy jeżdżąc z rodziną, żeby nam to pasowało, to Leafem trzeba było jeździć generalnie za ciężarówką 90 na godzinę, bo gdy się szybciej jechało, zużycie dramatycznie rosło, no i potem trzeba by było odstać swoje niepotrzebnie na ładowarce, więc nasza metoda była taka, że jechaliśmy w miarę powoli, no i wtedy takie pół godzinki Leaf się podładował i znowu nam wszystko pasowało, czyli nasze potrzeby i czas na podładowanie samochodu się zgadzały. Natomiast w takim Ioniqu tutaj dużo znajomych mi tutaj relacjonuje, dużo takich widziałem tras przejechanych tym samochodem. Tu można jechać 110, 120 i też bez problemu wystarczy nam tych przystanków podróży, żeby się naładować. No bo po prostu to auto jest dużo bardziej ekonomiczne, no i zasadniczo się szybciej ładuje, także no i nie ma problemu, że się po drugim czy trzecim ładowaniu w ogóle to ładowanie skiepści całkiem, jak to się dzieje w Leafach, także no rewelacja. No i mamy dostęp do wszystkich ładowarek, bo teraz dużo ładowarek ma już tylko CCS-a, a przypomnę, że Leaf niestety został na Shademo. No tak to wygląda. No i do tego jeszcze tutaj mamy typ 2, czyli coś, co w Leafie 2 już jest, a w Leafie 1 niestety jest typ 1. A typ 2 też jest dużo fajniejszym rozwiązaniem, bo nie trzeba przejściówek, a z przejściówkami, jak to bywa, czasem działają, czasem nie. No i gdzie my to jesteśmy? Zaraz pokażemy. Jesteśmy na nowym odcinku budowanej Zakopianki. No i taki piękny widok, tam już majaczą Tatry w oddali, chyba Tatry, ledwo je dzisiaj widać. I tak tu pytałem, no i patrzcie, co to się dzieje, no komuś się bardzo śpieszy. Oj, pytałem Piotra, jak tam oszczędności na paliwie, ile Ci się udało zaoszczędzić za ten czas? No myślę, że przy 7000 przejechanych kilometrów od początku to około 3000 zł na paliwie zaoszczędziłem w tym momencie, to tak pira za oko, więc można sobie to powielić tam powiedzmy do, nie wiem, 20 000 rocznie, no to około 9-10 tysięcy na paliwie można zaoszczędzić, oczywiście jeżdżąc dużo, a ja
przynajmniej odkąd mam ten samochód, to jeżdżę dużo więcej. No tak, generalnie statystyki mówią, że jak się kupi samochód elektryczny, to się dużo więcej jeździ, no bo po prostu tym autem jeździ się lepiej. No ja wiem, że zaraz tu będzie 1000 komentarzy, ludzi, którzy przejechali kilometrów zero, dlaczego te elektryki są bez sensu, no ale my pokazujemy, że dla nas mają sens. A jak to tu Piotrek właśnie powiedział, elektrykiem trzeba się przejechać. Jak się ktoś przejedzie autem elektrycznym, to wtedy można dyskutować, więc może taka prośba, jak ktoś zaczyna komentarz, to tak, żeby powiedział, moim zdaniem, ja myślę tak, nie, że wy tam głupoty opowiadacie, tylko niech powie, że myśli inaczej. No bardzo niebezpieczne manewry ktoś robi, przejście dla pieszych, no to już porażka całkowicie. A dodam jeszcze, że bardzo łatwo się przejechać elektrykiem, nie trzeba go mieć w garażu i kupić, tylko po prostu można iść do salonu, wziąć sobie jakieś auto demo do jazdy. Teraz salony nawet dają te auta na dłużej niż godzinę czy dwie, można się jakoś dogadać na przykład na cały dzień. Wziąć sobie auta z car sharingu, teraz są fajne samochody, które można sobie wynająć za pieniądze, na godziny, na minuty, więc dostępność aut jest bardzo duża i jeśli ktoś tylko chce spróbować, to bez problemu może to zrobić. I warto spróbować, bo wtedy zazwyczaj dyskusja się zmienia. Też miałem takich kilku kolegów sceptyków, którzy mówili, to co tam, bez sensu ten twój Melex. Natomiast jak kiedyś się któremuś tam auto jednemu czy drugiemu zepsuło i przewiozłem go jednym czy drugim elektrykiem, no to zmieniali zdanie i następnego dnia były maile z listą ogłoszeń, że może takie auto kupić, a może takie. Już zaczynało się, no to jest niesamowite. Taka zajawka rośnie szybko, przejedziesz się raz i już masz ochotę kupić taki samochód. No, to jest taka frajda, no. Nie wiem, no ale kurczę, no cały czas jakoś nie mogę tutaj dotrzeć do ogółu, żeby spróbował, no. Może komuś to się nie spodoba, no i w porządku, ale żeby spróbował, a nie wypowiadał się tak, jakby był jakimś ekspertem i znawcą, no. Niech napisze. Moim zdaniem jest tak, przejechałem 0 km, więc pewnie nie wiem, no ale zdanie mogę wyrazić. No myślę, że przynajmniej na razie jeszcze można zdanie swoje wyrażać, chociaż po tym, co się dzieje, to różnie może być. Zobaczymy. No a tutaj jak zwykle na Zakopiance korki. No i zostawiliśmy zabornie, ciągniemy pod górę. Zużycie jak na razie było poniżej 12, teraz na pewno nam wzrośnie. I takie to jest spostrzeżenie. To jest generalnie takie auto, które idealne jest na trasy. Tak płynie po drodze. Inny charakter niż Leafa. Leaf jest bardziej taki miejski, taki zgrabniejszy, sprytniejszy, zwłaszcza mówię tu o Leafie 1. A tu jest takie auto, takie dostojne, tak się fajnie nim płynie po drodze. No coś inaczej. Budowa nowej Zakopianki. Kiedyś może się tu będzie jeździć bez korków, fajnie by było. A my jak na razie mamy czas niezły dzisiaj. Środek tygodnia, więc korki nieprzerażające. I pomału będziemy się zbliżać do najwyższego punktu trasy. Pozostało nam jakieś 39 km zasięgu, znaczy 39 km do celu i 48 km zasięgu, ale... 75. 75? A, to ja coś tu źle patrzyłem. 75 zasięgu. To jest do ładowarki. A, 48 to jest najbliższa stacja, dobra. No tak to jest, jak się nie umie czytać. Patrzcie, jakie sprzęty po lewej. O kurczę, no fajne zabawki. Masakra. No i sobie stoimy, a tam z zabawki, w cudzysłowie, przejeżdżają przez Zakopiankę. Trochę zadymę zrobili. Po prawej widać budowę Zakopianki. Przed nami też wielki przekop. A my co? A my zbliżamy się do najwyższego punktu trasy i zużycie 13,3. No z tego co pamiętam, to Leafem tutaj 30 koło 20 mieliśmy w tym miejscu, więc szacunek, a jeszcze zużycie nam znacznie spadnie, jak będziemy w dół jechać do Nowego Targu. No i tutaj to naprawdę mega roboty ziemne. A tutaj, znając możliwości komentatorów, pokażę jeszcze, że mamy klimę włączoną. I tak sobie tu siedzimy, opowiadamy, nie wszystko nagrywamy, ale to jest historia, którą warto nagrać. Piotr, tak jak ja dawniej, ma jeszcze w garażu auto spalinowe. No i jak już się wjeździł w auto elektryczne, no to samo się dzieje, co się u nas działo.
Czyli mając wybór, jadąc nawet gdzieś w trasę do Warszawy z Krakowa czy gdzieś, woli jechać autem elektrycznym. Pomimo tego, że gdzieś tam musi się po drodze podładować, no bo tu nie ma za wielkiego akumulatora, to woli jechać autem elektrycznym. I to samo było u nas. Też mieliśmy przez jakiś czas spalinówkę i elektryka. I co się stało? Spalinówka zamiast 30 tysięcy rocznie przejeżdżała na przykład 3000 rocznie, bo nikt ją nie chciał jeździć. Spalinówką jeździło się u nas w domu za karę. No tak to wygląda i takich historii znam dziesiątki, bo zazwyczaj od tego się zaczyna, że jedno z aut elektrycznych, zazwyczaj to się mówi, że drugie czy trzecie, znaczy, że drugie, trzecie auto spalinowe wymienia się na elektryczne, potem elektryczne staje się głównym samochodem przez przypadek, a potem już nikt nie chce jeździć spalinówką i to jest historia, która no non-stop się powtarza. No i widzę, że u Piotra to samo, nie? Tak, potwierdzam. No, odkąd jeżdżę tym samochodem, to żony autem staram się jak najrzadziej jechać. Mimo że jest większe, ma większy bagażnik i tak dalej, to unikam jak ognia. To myślę, że głównie dlatego, że elektryk ma dużo lepsze przyspieszenie, fajnie się włącza do ruchu, wygodniej się nim jeździ, jest cicho, nie trzeba mieszać biegami, ale tak naprawdę totalnie wygodna jazda i zupełnie nie myślisz o tym, że jakiś tam silnik pracuje, który trzeba biegami uruchamiać, tylko po prostu naciskasz gaz i jedziesz. Także wygoda jest diametralnie inna tutaj. A zauważyłeś coś takiego, nie wiem na ile tam jesteś audiofilem, że dużo lepiej grają wszystkie sprzęty audio w elektrykach, jak nie ma drgań przenoszonych na membrany przez silnik spalinowy? Zauważyłeś taką zależność? Nie skupiałem się na tym, ale no w tym audio jest bardzo fajne i bardzo fajnie gra. Myślę, że ten hałas nawet silnika, którego nie słychać tutaj, też pomaga w tym, że ten odbiór dźwięku jest dużo lepszy po prostu. Ja takie miałem doświadczenie z aut spalinowych też, w którymś miałem fajne audio i to audio fajnie grało, ale w momencie, kiedy gasiłem silnik spalinowy, to wtedy czułem, że tak powiem, że to jest to, że to naprawdę teraz fajnie gra. Jak się odpalało silnik spalinowy, gdzieś te zakłócenia, gdzieś te drgania przenosiły się i to już nie było to. A tutaj w elektryku mamy cały czas zgaszony silnik spalinowy, no bo go nie mamy. No i dotarliśmy do nowego targu. Tutaj taki piękny koreczek, jak zwykle, a zużycie nam już spadło na 12. No i tak sobie jedziemy, słuchamy fajnej muzyczki, korzystamy z aktywnego tempomatu, utrzymania na pasie ruchu, słuchamy muzyczki ze Spotify'a, no generalnie funkcjonalność jak w Kii Niro, a to jest jednak troszkę starszy samochód, ale wszystko jest i wszystko działa. Także miła, przyjemna jazda. A tak to prezentuje się tutaj na zegarach przed kierowcą. Wjeżdżamy do Poronina, dalej jakieś tu wszystko skorkowane. Zużycie rewelacyjne, 12 kWh, 46 km zasięgu. No i tak sobie tu rozmawiamy, że za 70 parę tysięcy można kupić auto, które generalnie wygląda jak nowe. Ma tam sobie za jakieś 3-4 lata i wszystko ma wszystko co potrzeba. I asystentów, i utrzymanie pasa, i aktywny tempomat, i Android Auto. No, nic mu nie brakuje, no. Wszystkie systemy są jak w nowoczesnym samochodzie. No i powiem szczerze, że za te pieniądze to ciężko by było kupić lepszego elektryka, to na pewno, ale w ogóle kupić za 70 tysięcy fajną spalinówkę w idealnym stanie, z małym przebiegiem, ze wszystkimi systemami i tak dalej, no to też jest jakieś wyzwanie. Także jako całokształt Hyundai Ioniq naprawdę robi robotę. A przed nami co tam? Kasprowy. Na wprost. Powyżej antenki Corsy. Antenka wskazuje teraz Kasprowy. A teraz na wprost Giewont. No i sobie tak jedziemy i tam posprawdzałem, że prawie 700 metrów musimy podjechać pod górę. Co nie pamiętam dokładnie teraz wartości, ale w przybliżeniu jakieś 3 kWh nam pójdzie na to, że tą masę tutaj z 1,5 tony musimy podnieść 700 metrów wzwyż. A takie zużycie rewelacyjne. 12, jestem w szoku. Skręciliśmy z Zakopianki tutaj do góry. To jest droga do Olczy. Mamy 3,5 km do Rądka. Także pewnie tam ze 4 do ładowarki. A zasięgu jeszcze 36 km, a zużycie to 12,3. A przypomnę, startowaliśmy z 69%. Taka fajna cyferka. I jeszcze 17% w akumulatorze. Ostatnio jak tu jechałem, to się jeden autobus zawiesił, tak manewrował. Na szczęście temu się udało i tylko chwilkę czekaliśmy. Ale generalnie dzisiaj prawie 2 godziny jazdy z powodu tych korków.
No bo jedziemy sobie tak, jakbyśmy jechali każdym innym autem. Nie szalejemy, ale też jak trzeba, to wyprzedzamy. No i Giewącik w całej okazałości. Złota godzina, fajnie oświetlony, choć dzisiaj widoczności nie ma. A tu rzut oka na zegary tuż przed metą. 97,4, 53 na godzinę średnia, godzinę 58. A zużycie, gdzie tam mamy zużycie? Zaraz zobaczymy. Zużycie 12,5. Znowu Centrum Edukacji Przyrodniczej Greenway. Będziemy się ładować. A tak to wygląda stacja w kamerce. Całkowita trasa ze Skawiny, 99 km, 2,05 i 51 średnia, a zużycie to 12,6. A do celu dowieźliśmy 29 km zasięgu i 14%. I zaczynamy nasze ładowanie. No i zaczynamy nasze ładowanie z 14%. I teraz spróbujemy wycelować w 69%, zobaczymy ile wejdzie ze stacji. I kolejny teścik. Autko się ładuje, a my mamy dzisiaj stolik w busie. Polecam La Playa w Zakopanem. Najlepsza pizza w okolicy, jaką jadłem. I ładujemy się z mocą prawie 48 kW. Mamy 68%. W 18 minut i doładowane niecałe 14 kW. Za moment powinno być 69, czyli nasz wyjściowy stan. No oczywiście się zgasiło i wskoczyło 69. 14 kWh, niecałe 19 minut. I kończymy nasze ładowanie. Tak to wygląda. Statystyka ładowania. I ładowanie zakończone, 2 godziny jazdy i 18 minut ładowania, żeby dojść do stanu początkowego. I to nie jest najszybsza ładowarka, bo to jest 50, a to auto potrafi przyjąć chyba 75. Ale jakiż to jest problem? 18 minut przerwy po 2 godzinach jazdy i to nie w optymalnych warunkach. No dla mnie żaden, ale wiem, że zaraz będą komentarze, że tak się nie da jeździć, tak się nie da żyć. No tak się nie da żyć, jak się nie jeździ na co dzień. Jak się jeździ na co dzień, to wydaje się to całkowicie normalne i przyjemne zajęcie, to ładowanie. Chwila relaksu. Mogliśmy dzisiaj całą trasę przejechać na darmowym prądzie z fotowoltaiki. Mogliśmy na darmowym prądzie z Krakowa, bo mamy trochę darmowych ładowarek, ale my dzisiaj robimy test i chcemy pokazać, ile to kosztuje. I realnie przejazd z Krakowa tutaj kosztował nas 18 zł. Tak to wygląda w realu. Po prawej tatrzański bar mleczny. Tutaj w sumie też coś można by fajnego zjeść. Korzystając z tego, że stoimy w korku, bawimy się tutaj po menu, no i możemy tu na przykład za 13 minut mieć pełną tą baterię, no ale tak czy siak, dzisiaj tym autem to by się dało bez żadnego ładowania tą trasę zrobić. A tu jeszcze taki ekranik będzie widać, jak będziemy ruszać, ile pobiera chwilowo układ napędowy. I tutaj właśnie rozmawiamy, że Piotr ostatnio był nad Bałtykiem, wyszło 200 zł za wszystkie ładowania. Szacuję, że dieslem wyszłoby 600 zł. Teraz Zakopane objedziemy dzisiaj za 18 zł. Z palinówką wyszłoby kilka razy drożej. A przypomnę, ładowaliśmy się na, jak to niektórzy mówią, drogiej stacji. No ale cóż to jest 18 zł, 3 litry paliwa de facto. A tutaj mamy łopateczki do zmiany poziomu rekuperacji. To jest naprawdę świetna sprawa, bo zamiast przekładać nogę na hamulec, można sobie łopatkami sterować, jak auto ma nam zwalniać. Rewelacyjny patent. A zużycie na początek 1,4, no ale będziemy jechać w dół do Krakowa. No i statystyka drogi powrotnej, niesamowicie to wyszło. Prawie 100 km godzinę 57, ale to jest nie to. Zużycie 6,2. Mój dotychczasowy rekord Leafem na tym odcinku, taka sama jazda, to było 10, a tutaj 6,2. Masakra. To nic nie zużyła. Tutaj w zegarze środkowym było 69, jest 47%, czyli zużyliśmy 22% baterii. Do góry potrzebowaliśmy tam chyba 53, w dół 22. No tak czy siak, ten samochód objedzie do Zakopanego i z powrotem jeszcze pokaźny zasięg zostanie, bez żadnego ładowania. A na koniec dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę, za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.